Wydaje mi się, że grafika jest taką dziedziną, która zawiera w sobie pewną tajemnicę. Do końca nie wiemy, co z naszej odbitki opracowanej kliszy wyjdzie. Są czasem rozlane jakieś plamy, są jakieś takie połączenia niezamierzone, ale w efekcie ciekawe. Staram się eksperymentować z różnego rodzaju mediami, nośnikami. Łączę szkło z malarstwem i są to takie techniki mieszane, ale można mówić, że są to obrazy. Do wyboru zawodu, przyszłego zawodu plastyka skłoniły mnie dwie rzeczy. Pierwsza to wielka niechęć do przedmiotów ścisłych, a druga to atmosfera panująca w moim rodzinnym domu. Oboje moi rodzice skończyli przedwojenne seminaria nauczycielskie, gdzie oprócz podstawowych, tych zasadniczych przedmiotów nauczano rysunku, malarstwa, a także takich nieskomplikowanych wyrobów z dziedziny rzemiosła artystycznego. Rodzice zdobyli pewną wiedzę, zawsze uważali, że piękno w życiu codziennym pomaga w ogóle w całej egzystencji człowieczej. Moja mama mówiła: chodźcie z wysoko podniesioną głową, bo będziecie widzieli przyrodę i to, co się dzieje na nieboskłonie. Nie można chodzić z głową opuszczoną na dół. No i przesiąknięta tą atmosferą domową, nie miałam kłopotu z wyborem przyszłego zawodu. Babcia, pisząc do mnie listy, zawsze rysowała jakieś kwiatki. Te listy były takie ozdobne i to pamiętam. No i prawdopodobnie ten taki jakiś artystyczne podejście zostało zaszczepione mojej mamie. Takie pierwsze poczynania moje plastyczne zaszły w szkole podstawowej. Byłam wykonawczynią gazetek ściennych. Zdobiłam te gazetki papieroplastyką, jako że miałam jakieś takie skłonności właśnie zawsze do papieru, w skrócie mówiąc. Również prowadziłam zeszyt taki lektur, gdzie oprócz tekstu zamieszczałam swoje rysunki pierwsze. Darzę je pewnym sentymentem. W liceum ogólnokształcącym zdobyłam nagrodę w konkursie plastycznym malarskim. Dostałam pierwsze farby olejne, zaczęłam malować martwe natury złożone z owoców i kwiatów. Moi rodzice byli artystami plastykami, absolwentami Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Nie mieli nigdy pracowni takiej indywidualnej, ani mama, ani tata. Prace powstawały w domu, więc byłem biernym obserwatorem tych wszystkich działalności twórczych. Często odwiedzali nas artyści, my też odwiedzaliśmy ich całą rodziną i żeby mnie spacyfikować, dostawałem do oglądania albumy związane ze sztuką. Bardzo lubiłem chodzić do pana Jerzego Mazusia, który czasami miał
też komiksy też przeznaczone dla dorosłych, które mnie bardzo intrygowały. No i tak z tą sztuką od najmłodszych lat obcowałem. On zawsze mi towarzyszył w mojej pracy i nawet zachowały się takie rysunki, gdzie projektowałam plakat taki etnograficzny, gdzie głównym elementem zdobniczym był wizerunek turonia. No i ja tego turonia rysowałam i on. Jak ona coś robiła, ja się nudziłem, dawała mi karteczkę i są takie projekty, że jest jej i to, co ja tam podpatrzyłem, no to jest bardzo śmieszne, ale no takie ciekawe. Studia wybrałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na Wydziale Sztuk Pięknych uczyłam się przez 5 lat i w roku 1964 obroniłam dyplom w Zakładzie Grafiki prowadzonej przez profesora Edmunda Piotrowicza. Po studiach jakiś czas mieszkałam w Toruniu, gdzie kontynuowałam zaczęte cykle na studiach, czyli to były cerkwie, postacie, motywy architektoniczne, martwe natury. Te kompozycje opracowywałam w technice metalowej, w klęsłodrukowej, ponieważ mogłam korzystać z pracowni uniwersyteckiej graficznej. Pozwolono mi tam bywać. Kiedy trzeba było podjąć decyzję co studiować, jak sobie zaplanować przyszłość, eliminując zawody, które uważałem, że nie dam rady przejść przez egzamin wstępny, a później ewentualnie kontynuować pracy zawodowej, na przykład będąc lekarzem czy prawnikiem, tak jak większość moich kolegów z klasy maturalnej, zdecydowałem się na Wydział Sztuk Pięknych i na konserwację zabytków. I tam już miałem zajęcia z malarstwa, z rzeźby, z rysunku. No i będąc absolwentem, przez 2 lata pracowałem jako artysta, zapisałem się do Związku Artystów Plastyków i działałem tak jak wszyscy artyści w owym czasie. W momencie, kiedy utworzono urzędy skarbowe i na każdego obywatela spadła konieczność płacenia podatków, zarejestrowałem w roku 1992 jednoosobową firmę, którą nazwałem w rozwinięciu Usługi Artystyczno-Konserwatorskie. Podkreślam, że słowo artystyczne było przed konserwatorskimi, bo wtedy myślałem, że będę miał więcej zleceń takich artystycznych. No, życie to zweryfikowało. Z biegiem czasu ten ciężar działalności konserwatorskiej się zwiększał. Większe po prostu możliwości zarobkowania były w konserwacji i przez te 30 lat praktycznie moja działalność artystyczna jest incydentalna. Przeważnie udzielam się na wystawach środowiskowych środowiska płockiego i tak to wygląda. Mieszkając w Toruniu, wyszłam za mąż za Tadeusza Zarębę, który ukończył również Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, tylko ze specjalizacją konserwatora zabytków.
Dobrze nam się razem współpracowało. Mąż wtedy pracował w PKZ-ach, w pracowniach sztuk plastycznych. Pomagał mi we wszelkich realizacjach właśnie tych graficznych, bo to trzeba było w prasie odbić te grafiki i to była dość ciężka i żmudna praca. Mój tata mieszkał i studiował w Toruniu. Wiem, że po studiach był twórcą założycielem klubu Azyl, który skupiał w Toruniu takich artystów, którzy tam mieszkali. I udzielał się też, wiem, w teatrze lalkowym Baj Pomorski przez pewien czas. Mam tutaj w domu lalkę, nie wiem, czy to jest lalka wykonana przez niego, lalka przedstawiająca żołnierza Szwejka. I wiem, że ta działalność bardzo kreatywnie wpływała i bardzo lubił w tym Baju Pomorskim pracować. No i w roku 1966 urodził się nasz syn Szymon, a w roku 1968 przyjechaliśmy do Płocka. Zofia Samusik-Zaręba i Tadeusz Zaręba zajmują M3 w osiedlu. Prace pani Zofii zalegają antresolę i przedpokój. Wyciąga je i rozkłada na podłodze w dużym pokoju, a duży pokój był bardzo malutki. Są tutaj martwe natury, łagodne kopuły cerkwi i inne motywy architektoniczne, nastrojowe pejzaże. Małżonek pani Zofii uważany jest za uzdolnionego konserwatora zabytków. I jeszcze jedna osoba z artystycznej rodziny. 4-letni Szymek, wzrosły w Grodzie Płocku, który rozszalał się na dobre podczas prezentowania prac przez mamę. Po chwili i on przytaszczył swoje bloki rysunkowe z własnymi kompozycjami. Wśród nich znalazły się także wieże rafinerii. Podjęliśmy pracę w Muzeum Mazowieckim oboje. Pracowałam tam przez prawie 30 lat. Pamiętam bardzo dobrze wystawy w Muzeum Mazowieckim, kiedy były jeszcze na zamku. Wtedy, będąc uczniem szkoły podstawowej nr 4, a później Machowianki, odwiedzałem rodziców i pamiętam różnego rodzaju właśnie przygotowania do wystaw, czy to były wystawy stałe, czy wystawy czasowe na zamku, i wiem, że ojciec poświęcał bardzo dużo czasu i zaangażowania, żeby ogarnąć czy aranżację plastyczną, czy wykonać jakiś projekt plakatu, czy okładki katalogu. Bardzo cenił sobie pracę w muzeum. Z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że był jakby na właściwym miejscu. Wszystkie dokumenty, czy też nawet drobne obiekty pozyskiwane do zbiorów muzealnych stanowiły dla niego wielką wagę i bardzo się cieszył, kiedy można było te zbiory muzealne poszerzyć. Tata jako muzealnik bardzo się zaangażował. Porzucił pracę konserwatora, która była jego wyuczonym zawodem. Przez pewien czas próbował to łączyć. Wiem, że realizował różne zlecenia w Muzeum Diecezjalnym. Poza pracą w Muzeum Mazowieckim razem z księdzem Knapińskim odnawiali rzeźby i obrazy o tematyce sakralnej, ale w momencie, kiedy został dyrektorem, ta praca konserwatorska praktycznie wykonywana przez niego została zarzucona i poświęcił się w całości pracy muzealnej. Bardzo cenił sobie kontakty prywatne, które doprowadziły do nabycia ciekawych obiektów zabytkowych. Miał liczne grono znajomych wśród kolekcjonerów, wśród artystów i
Myślę, że dużą frajdę sprawiało mu czy pozyskiwanie ciekawych zbiorów, czy właśnie to pozamuzealne uczestniczenie w życiu artystycznym. Nie trzeba było zatrudniać jakiegoś plastyka czy jakiegoś specjalistę, żeby zaaranżować ekspozycję. To wszystko sam wykonywał. Kiedyś w portierni zjawił się jakiś pan, który miał sprawę do dyrektora. No i zapytał osobę będącą przy portierni w fartuchu takim pracowniczym, jak on ma dojść do sekretariatu. Był to dyrektor ubrany właśnie w ten fartuch, bo rozładowywali jakieś obiekty i on pomagał. Pan poszedł do tego sekretariatu, za chwilę przyszedł mąż, zdjął ten fartuch i mówi: słucham pana. No i to była taka konsternacja. Wszyscy opowiadali to z jakimś takim uśmieszkiem. Tata bardzo lubił takie kreacje artystyczne, odnajdywał się w różnego rodzaju instalacjach, zarówno to artystycznych, jak i muzealnych. Pracując w Muzeum Mazowieckim praktycznie do ponad 100 ekspozycji muzealnych, zarówno tutaj eksponowanych w Płocku, jak i w różnych miastach Polski oraz za granicą, no stwarzał aranżacje plastyczne. Bardzo lubił wystawy etnograficzne, gdzie robił własnoręcznie różnego rodzaju kwiaty z papierów ozdobnych i pamiętam, te instalacje sztuki ludowej były bardzo takie barwne i przestrzenne. I projektował okładki razem z mamą do katalogów. W latach 1968-1996, kiedy poszłam na taką przyspieszoną emeryturę, no wykonałam absolutnie mnóstwo rozmaitych prac. To były plakaty, okładki książkowe, przerywniki, znaki rozmaite, dorobna grafika, wszystkie wydawnictwa związane z wystawami, które urządzałam. Pracowałam nie tylko zawodowo, ale też w domu twórczo. I ponieważ nie miałam prasy graficznej i nie mogłam w dalszym ciągu robić tych swoich ukochanych grafik w technice mezzotinta, to wymyśliłam taką na bazie monotypii swoją własną technikę, żeby wzbogacić te odbitki z monotypii. Szklaną płytę powlekałam nie tylko farbą drukarską, ale również woskiem. Zabrałam się za malowanie pejzaży pastelami, bo pastele były dostępne absolutnie i łatwe w użyciu, ponieważ jak się szło w plener, to pudełko pasteli, papier, jakaś tam podkładka i to wystarczyło. No, praca konserwatora dzieł sztuki, a moją specjalizacją jest konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, no, polega na ratowaniu obiektów, czy to są obrazy, czy rzeźby. Proces konserwacji uzależniony jest od obiektu, jego stanu zachowania. Będąc czynnym artystą i konserwatorem, zauważyłem, że czasami pewne pomysły, które sprawdzam, tworząc własne prace, i pewne rozwiązania przy stosowaniu werniksów czy farb, czasami później powtarzam w działalności konserwatorskiej. A jako konserwator staram się używać w miarę najlepszych środków dostępnych na rynku. Mam tu na myśli farby, różnego rodzaju media i werniksy. Więc mogę powiedzieć, że moje prace malarskie są wykonane bardzo dobrymi środkami i mam nadzieję trwałymi. Ciekawostką taką konserwatorską było dla mnie zrobienie czy też uratowanie stacji drogi krzyżowej. Był to obraz na płótnie, który znalazł
Ksiądz Stefan Cegłowski w trakcie takiej wizyty duszpasterskiej w jednym z kościołów, już nie pamiętam gdzie, po prostu pod schodami, pod chórem leżała taka kulka płótna, która go zainteresowała. Schylił się i się okazało, że jest to zwinięty, po prostu zgnieciony obraz. I on to przywiózł do Muzeum Diecezjalnego. Ten obraz był niekompletny, ponieważ tam brakowało, powiedzmy, 1/3 tej pracy. Ja ją wyprostowałem, zdublowałem. Miejsca brakujące zostawiłem, pomalowałem neutralnym kolorem i można tą pracę w Muzeum Diecezjalnym, nie jest eksponowana, ale w magazynach oglądać. Inną taką ciekawostką był obraz ukrzyżowania. To był obraz, który przedstawiał Chrystusa na krzyżu. I dostałem ten obraz do oczyszczenia i konserwując go zauważyłem, że pod spodem są zamalowane postacie. Spytałem inwestora, to był proboszcz, czy podejmie ryzyko zdjęcia przemalowań i odsłonięcia pierwotnej warstwy malarskiej. Zgodził się na to, udało mi się to zrobić i okazało się, że nie jest to ukrzyżowanie przedstawiające samego Chrystusa, ale grupa ukrzyżowania. Scena z żołnierzami, z różnymi osobami, ale obraz został zdeformatowany, ktoś zmniejszył jego format, a następnie zamalował i umieścił w ramie. I teraz ten obraz w takim lokalnym muzeum jest eksponowany już w tej formie przeze mnie przywrócony. Pasjonowałam się bardzo twórczością Haliny Chrostowskiej. To była moja jak gdyby przewodniczka, uznana graficzka z Warszawy, zdobywająca wszelkie nagrody w Polsce, uczestnicząca w międzynarodowych, rozmaitych konkursach. Inspiruje mnie film, twórczość innych artystów, począwszy od renesansu po sztukę nowoczesną. No, trudno byłoby mi wymienić artystów takich, których staram się naśladować. Myślę, że z każdej epoki mógłbym wybrać jednego, a może nawet 2 czy 3, którzy w jakiś sposób oddziaływują na mnie. Żeby jakoś tak wybrać, może nie tyle artystów, a sposób malowania, no to bardzo lubię artystów, którzy malowali w sposób impastowy, grubo, z czytelną fakturą pędzla. No i powiedzmy Van Gogh jest takim przykładem, którego twórczość jest bardzo charakterystyczna i bardzo taka, jeśli chodzi o fakturę, czytelna. Na przestrzeni tego półwiecza urządziłam 33 wystawy indywidualne i brałam udział w 187 wystawach takich zbiorowych, środowiskowych, ogólnopolskich, międzynarodowych, poplenerowych. Najważniejszą wagę przywiązuję do wystawy, która była zorganizowana w 1994 roku przez Płocką Galerię Sztuki z okazji 30-lecia pracy twórczej. Wtedy też w gazecie ukazał się artykuł, to już gazeta nieistniejąca, nosząca nazwę Gazeta na Mazowszu, gdzie przeprowadzono ze mną wywiad i zatytułowano ten artykuł "Liryczna kobieta z silną ręką". Ja przez jakiś czas nie rozumiałam tego tytułu, ale wytłumaczono mi, że chodzi tutaj o te prace graficzne, które wymagają no właśnie tej silnej ręki, żeby tą blachę przygotować, tą matrycę. Drugą taką bardzo ważną wystawą była wystawa zorganizowana w 2017 roku, też przez Płocką Galerię Sztuki, z okazji 50-lecia pracy twórczej.
Ważną taką wystawą była prezentacja prac w Australii w 1999 roku wspólnie z Danutą Michalską i Feliksem Tuszyńskim. Mieliśmy tam wystawę. Posłałam około 30 pasteli na tą wystawę. Cieszyła się wielkim powodzeniem, szczególnie wśród Polonii. W tym roku mija 30 lat, kiedy zadebiutowałem, biorąc udział w wystawie Młoda Sztuka Miast Siostrzanych w Darmstadt w Niemczech. W Darmstadt, które podpisało z Płockiem jakąś umowę partnerską i jako młody artysta wysłałem tam 3 prace na wystawę. I początkiem mojej twórczości są to pejzaże takie lekko stylizowane. I te pejzaże malowałem przez dość długi czas, osiągając w tym malowaniu pewną biegłość i zauważyłem, że popadam w pewną rutynę. Zacząłem wtedy szukać jakichś innych tematów. Takim tematem było nawiązanie do drzeworytu niemieckiego, do prac Kranacha, które starałem się zilustrować w sposób nowoczesny. Później zacząłem tworzyć takie prace konceptualistyczne, co w pewien sposób zasugerowały mi wystawy w Płockiej Galerii Sztuki, które od 4 lat mają narzucony temat. Muszę wspomnieć jeszcze o jednej wystawie, która miała miejsce w 1994 roku, bo nasza trójka artystyczna brała w niej udział. Była to wystawa zorganizowana w Darmstadt w Niemczech, ponieważ Płock współpracował z tym miastem. Wystawa była nazywana Ziemia, Morze i Obłoki. No i rzeczywiście ziemia to były moje prace, właśnie pastelowe. Morze to były kompozycje męża, a obłoki to były kompozycje Szymona, bardzo takie uproszczone, takie dość ciekawe, które on właściwie do tej pory w tej manierze tworzy. Galeria na wystawie takiej uhonorowała moją pracę zatytułowaną Roztocze pierwszym miejscem. Było to dla mnie duże zaskoczenie, bo prezentowałem chyba 4 prace i akurat tej bym nie obstawiał, ale ta akurat została nagrodzona. Myślę, że jeszcze jakiś sukces jest przede mną, bo to taki sukces, ta nagroda w środowiska płockiego to jest takie lokalne wydarzenie. No, marzy mi się coś takiego bardziej ogólnopolskiego, ale żeby to osiągnąć, no, chciałbym wziąć udział w jakiejś wystawie w dużym mieście, w Warszawie, gdzie mógłbym zaprezentować moje prace. Tata na początku swojej twórczości, czyli w latach 70., podejmował taką tematykę społeczną, tak mi się wydaje. Te prace nawiązują do różnych takich wydarzeń typu Poli Olesiny, taki zaginiony obraz, który znajdował się w zoo, czy obraz, który przedstawia nasze mieszkanie na ulicy Jaśminowej, gdzie, tak mi się wydaje, rodzice stoją, patrzą przez okno, a w tle jest rafineria. Obraz Uśpiona, czy Przemiany, które znajdują się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku. I myślę, że do połowy lat 70. te prace były takie z typu prac zaangażowanych. Na początek były to wykonywane kopie rozmaitych ikon. To były anioły, Matka Boska. Wiem, że nawet mieliśmy
parę takich właśnie kopii w domu, ale potem one gdzieś się rozeszły, nie mam pojęcia w jaki sposób, ponieważ to była żmudna bardzo praca, wymagająca dużego nakładu czasu. Mąż zarzucił właśnie to kopiowanie i zaczął malować obrazy olejne o takiej jakby luźnej tematyce, ale zawsze związanej z jakąś taką myślą, z jakimś takim przesłaniem. Były to tematy związane z Płockiem, z rafinerią, z ochroną przyrody, a w czasach jeszcze późniejszych zaczął malować tylko i wyłącznie prace marynistyczne. Są to mewy latające nad wodą, jakieś fale uderzające o brzeg piaszczysty. No, oprócz tego mąż pisał wiersze związane z morzem. No, jest sporo tych wierszy. Może kiedyś z Szymonem wydamy. Ja nawet robiłam ilustracje do tych wierszy, no ale na razie to są tylko plany. Później jedynym tematyką, którą ojciec już do chwili swojej śmierci podejmował, było morze, czyli przedstawienie morza, wydm, statków na morzu. I to było połączone z jego zainteresowaniami pozaartystycznymi. W momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, czynnie żeglował, brał udział w dwóch takich wyprawach żeglarskich. Jedna miała miejsce na Morzu Egejskim, a druga na Morzu Karaibskim. I tata w takim towarzystwie przyjaciół po prostu wynajmowali łódź, lecieli czy to do Grecji, czy na Karaiby i tą łodzią po tamtych akwenach żeglowali. I ojciec przywoził mnóstwo zdjęć i czasami niektóre z nich były wykorzystywane do namalowania obrazu. Ja nie jestem malarzem i właściwie malarstwu najmniej czasu poświęcam w całej swojej działalności. I po pierwsze najpierw chcę podziękować Bożenie za odwagę, za to, że zgodziła się rok temu, kiedy zaproponowałem, że przygotuję pierwszą swoją indywidualną wystawę tutaj w naszym płockim
w Biurze Wystaw Artystycznych, którego działalność sobie niezwykle cenię, że Bożena tę moją propozycję przyjęła i wytrwała. Nawet na początku tego roku pytała mnie, czy wystawa jest gotowa. Wtedy nie mogłem odpowiedzieć jeszcze twierdząco. Ale dziękuję Tobie, Bożena, za to, że zdecydowałaś się na zorganizowanie indywidualnej wystawy nieznanego zupełnie malarza. Proszę Państwa, 35 lat temu, kiedy broniłem dyplom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Sztuk Pięknych na zupełnie odmiennym kierunku, wymagającym zarówno pewnego przygotowania plastycznego, ale przede wszystkim dużej wiedzy teoretycznej, w tym z takich przedmiotów jak chemia, mikrobiologia, fizyka. Nigdy nie przypuszczałem, że po 35 latach będę musiał przed tak zacnym audytorium ten dyplom nostryfikować i to w sztukach wyzwolonych. Już jako artysta plastyk. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu, żeście zechcieli na ten mój egzamin kolejny przybyć, a w szczególności chciałbym podziękować tym wszystkim, dzięki którym ta wystawa i katalog był możliwy. Tata lubił jeździć na plenery, angażując się w tą twórczość o tematyce morskiej. Zdobył członkostwo Stowarzyszenia Marynistów, więc funkcjonował już w tym obiegu tych artystów, którzy zajmują się tematyką morską i często jeździł nad morze, nad polskie morze właśnie na plenery malarskie i bardzo to sobie cenił. Jego praca muzealna właściwie przesłaniała mu cały świat, a odskocznią były te plenery nadmorskie i oczywiście mieszkanie na Mazurach, gdzie jest ogród duży, gdzie jest dużo roślinności, pięknego powietrza i takiej swobody. Nie mieliśmy nigdy pracowni takiej własnej, ani tata, ani mama. Prace powstawały w domu, ja to oglądałem. W momencie, kiedy staliśmy się właścicielami takiego domku w Olsztynku, tam na poddaszu powstała taka pracownia malarska i ojciec tam często malował. To już był okres, kiedy interesowało go tylko morze. Zachowało się kilka zdjęć, które przedstawiają go właśnie w trakcie malowania i ten kącik zachował się do chwili obecnej, gdzie jest sztaluga, prace, które są ukończone czy nieukończone, farby, pędzle. Mąż prywatnie zbierał skarbonki,
ale były to przeważnie skarbonki świnki. I tych skarbonek jest bardzo dużo. One są wszystkie przechowywane w naszym letnim domu tam na Mazurach, ale ja myślę, że to około 200 jest tych skarbonek albo i więcej. One są wszędzie. Ja po prostu już nie daję sobie rady z tymi skarbonkami, bo szkoda mi wyrzucić albo komuś przekazać, a również jak tylko widzę gdzieś i mam możliwość nabycia skarbonki, to zawsze mu kupuję i zawożę. No tak. Pamiętam działalność Galerii Koszelówka, którą prowadził zmarły w tym roku Alojzy Balcerzak. Rodzice bardzo lubili tam jeździć i też pamiętam, to było bardzo ciekawe środowisko, które skupiało się w Stowarzyszeniu Popierania Galerii Koszelówka. Plenery, które tam były organizowane, ja sam brałem udział chyba w 2. Uczestniczyłem później w wystawach poplenerowych w Koszelówce i to było bardzo ciekawe, no, takie środowisko, które też pochłaniało moich rodziców, zarówno jako artystów, ale też jako takie spotkania stricte towarzyskie. Do takich najważniejszych i najwspanialszych i niezapomnianych plenerów należy udział w plenerach, które były organizowane we Francji. Te plenery odbywały się w latach 1991-1999. Były organizowane przez kolegów mieszkających w Niemczech, właśnie w Darmstadcie, gdzie razem z panią Marią Wojnarowską zawsze chętnie jeździłyśmy. Te plenery i potem wystawy bardzo mnie rozwinęły. Na te plenery jeździli koledzy z Niemiec, Francji, Węgier, Czechosłowacji, Jugosławii, no i oczywiście z Polski. Głównie środowisko krakowskie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam bardzo lubiła właśnie spędzać czas i tworzyć. No i od tego czasu, czyli od roku 91, kiedy nas po raz pierwszy zaproszono, to regularnie jeździłyśmy co roku. Te plenery trwały takie pełne 2 tygodnie, po czym była wystawa we Francji zorganizowana, jako że plener był na tym terenie. Przewoziliśmy pracę do Darmstadtu i tam w muzeum komisja wybierała pracę na wystawę. Były to olbrzymie, piękne wystawy. Około roku 2013 zarzuciłam malarstwo pastelowe, to w pewnym sensie realistyczne, i zupełnie zaczęłam inaczej inne kompozycje tworzyć, gdzie mogłam uzewnętrznić swoje stany emocjonalne, zajrzeć w głąb mojej psychiki, rzeczy nieoczywiste przedstawić na poły baśniowe, czasem z jakichś marzeń sennych, czasem z jakichś dziwnych opowieści. No i do tej pory właśnie kontynuuję w tej jakby manierze pracę. Powstał cykl Introspekcje, następnie Widmo, a ostatnio Czas jak rzeka. Najważniejsze w sztuce to jest chyba pomysł. Ciekawe pomysły, które są w pewien sposób zaskakujące dla widza. No, to są
takie moje odczucie osoby, która sama tworzy, ale też jako uczestnik różnego rodzaju wernisaży jestem też odbiorcą i patrzę w dwojaki sposób na oglądane obrazy czy inne dzieła sztuki. No, czasami coś podpatrzę i sam próbuję wykorzystać, ale generalnie jest to taki po prostu jakieś wibracja, która powstaje między odbiorcą a oglądanym obrazem czy rzeźbą. Jeśli ta wibracja jest pozytywna, wywołuje jakieś emocje, nawet czasami skrajne, no to jest chyba to, co artysta tworząc dzieło chciał osiągnąć. I czegoś takiego szukam niezależnie jak sam tworzę obrazy, czy to są takie klasyczne obrazy, czy jakiegoś rodzaju instalacje, które coraz częściej ostatnimi laty zauważyłem powstają, to próbuję właśnie też osiągnąć coś takiego, żeby widz zastanowił się nad tym, co widzi. Żeby to nie był tylko jakiś ładny obrazek, który można sobie powiesić, ale żeby była w nim ukryta jakaś dodatkowa treść, przesłanie.